Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Annyeonghaseyo. Dzisiaj kolejny piękny dzień w Korei, w Seulu, więc postanowiliśmy wyjść na spacer, pokazać Wam kolejne fajne miejsca. Jakiś czas temu pokazywaliśmy Wam najfajniejszy pałac, przynajmniej uznawany za najfajniejszy, ale stwierdziliśmy, że kim my jesteśmy, żeby mówić takie rzeczy. Idziemy do kolejnego pałacu i sprawdzimy, który się nam bardziej podoba. Wy też będziecie mogli zadecydować, który według Was jest ładniejszy. Już sama brama wygląda imponująco, ale wiecie, trzeba jeszcze kupić bilet. Taki mały hint, bilety zawsze nie są przy bramach, tylko w jakichś budynkach obok. Gabi właśnie poszła obczajać bilety, a ja trzymam miejscówę na selfiakach. Przepraszam bardzo, czy pani może nam powiedzieć, po ile są tu bilety? 3000 za jeden, zwykły, a jak się chce do ogrodu, to trzeba dodatkowe parę tysiaczków wyłożyć, natomiast bilety do ogrodu są już wyprzedane na dzisiaj. To się świetnie składa, bo my oszczędzamy. Idziemy. Weszliśmy już na teren pałacu. Od razu ładnie, pięknie, kolorowo. Od razu Koreańczycy przeszkadzają. No ale w sumie dobra, oni są u siebie. Zaraz Wam opowiemy więcej o tym zamku, przepraszam, pałacu. Tylko standardowo trochę doczytam. Tak wygląda cały kompleks, więc jak widzicie, te pałace są naprawdę ogromne, ten również, a ten dodatkowo słynie jeszcze z przepięknych ogrodów. My niestety do tych ogrodów nie możemy wejść, bo one podobno są tu skarbem narodowym, ale przynajmniej pokażemy Wam pałac. Ja chciałam tylko dodać, że te ogrody się nazywają sekretne ogrody, bo tylko cesarz, cesarzowa i ich zaufani ludzie mieli do nich dostęp w trakcie panowania tutaj dynastii. Idziemy do głównej części pałacu, przechodzimy kolejne bramy. Te bramy tutaj są naprawdę przepiękne, nieważne w jakim jesteśmy pałacu. I fajnie, że tak można sobie chodzić wszędzie dookoła albo przez, bo dzięki temu człowiek się trochę czuje jak u siebie, a nie, że wszystko trzeba obchodzić. Te pałace są naprawdę przepięknie odrestaurowane. Kolory są bardzo żywe. No i naprawdę mieli fantazję, żeby tak malować. Witamy z przepięknego pałacu. Pałacu, którego nazwy nie wymienię, więc tutaj Wam tą nazwę wpiszę. Jest to jedyny pałac w Seulu, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to też bardzo stary pałac, ponieważ jego początki sięgają początku XV wieku, dokładnie roku 1405. Jest to pałac, który został również, jak większość budynków w Seulu, zniszczony przez Japończyków i to nie raz, a dwa razy, ale został przepięknie odbudowany, no i dzisiaj prezentuje się niesamowicie. Dodam jeszcze, że dla mnie największym zaskoczeniem w przybyciu do Korei było to, że Japończycy to się strasznie panoszyli po tych ziemiach. Ja nie miałem o tym pojęcia, mówię zupełnie szczerze, więc oni tutaj dokonali inwazji w ostatniej dekadzie XVI wieku, wszystko kompletnie zniszczyli, zajęli te tereny, ale to, co jest ważne w tym zamku akurat w tym zamku ważne jest to, przepraszam, znowu to mówię, w pałacu. W tym pałacu ważne jest to, że został on bardzo szybko odbudowany, bo już w 1610 roku ta odbudowa została ukończona i dzięki temu przez 270 lat służył on jako główna siedziba rodu zarządzającego Koreą. Dobra, koniec przynudzania o historii. Idziemy do sali tronowej. Muszę przyznać, że w tym pałacu jest odrobinę bardziej spokojnie niż w tym, który odwiedzaliśmy poprzednio. Niemniej jednak oba te pałace są przepiękne dla mnie. Te kolory, zdobienia, to naprawdę sprawia niesamowite wrażenie, a zwłaszcza podobają mi się te dachy, jak tutaj wyglądają. Na dachach są takie belki położone i to naprawdę ślicznie wygląda. Ale poza tym najbardziej rewelacyjna rzecz dla mnie to są nakrycia głowy panów w tych strojach tradycyjnych. Nie wiem, czy zauważyliście. Są dwa rodzaje, jakie tutaj noszą i oba wyglądają świetnie. Dotarliśmy do kolejnej części pałacu i muszę przyznać, że ten pawilon zrobił na mnie najlepsze wrażenie jak na razie.
ze wszystkich pałacy, także zaraz się dowiem więcej i Wam opowiemy, o co z nim biega. Jeżeli mogę jeszcze coś doradzić, na przykład takiemu krajowi jak Polska, to słuchajcie, wejście do tego pałacu kosztuje 9 zł. Wejście do drugiego pałacu kosztuje 9 zł. Można sobie kupić taki cały bilet na wszystkie pałace, tu ich jest 6 i wtedy to kosztuje złoty 30. Także jeżeli chcecie wejść sobie na Wawel w Krakowie, no to sprawdźcie, ile to kosztuje, bo w tym momencie to jest kilkaset złotych, a jeżeli jesteście całą rodziną, no to często przekracza to 1000 zł. Także naprawdę warto pomyśleć o tym, żeby dbać o historię, ale też żeby ta historia była dla ludzi. No dobra, już wiem, czemu ten dom jest taki ładny. Słuchajcie, to jest dom króla. To jest jego oficjalne biuro, to jest jego oficjalna sypialnia, czyli my byśmy nazwali to domem. Wygląda naprawdę przepięknie. Niestety nie jest to oryginał, ponieważ oryginał spłonął w 1917 roku i ten odbudowany jest już tak odbudowany nowocześnie. Nie wiem, czy tu widzicie, co się dzieje przed, ale tutaj przed jest normalnie podjazd dla samochodów. Wiecie, w 1917 jak spłonął, no to później nadal tutaj rezydowali władcy, więc potrzebowali już czegoś bardziej nowoczesnego. No i tak powstał chociażby ten podjazd. W środku niestety dużo nie widać, ale chociaż złapiecie taki vibe, jak tu sobie mieszkali władcy. My stwierdziliśmy, że skoro mało tu mebli, to będziemy naszą uwagę skupiać na sufitach i sufity bardzo nam się podobają. Tak, w każdym pałacu, w każdym budynku sufity są naprawdę przepiękne. A tutaj, jak to się mówi, macie domek dla księdza. O, przepraszam, dla księcia. Tak w ogóle to mamy serdeczną prośbę do Was. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o takich vlogach, jeżeli chodzi o zwiedzanie takich wielkich budowli, czy chodzenie od pawilonu do pawilonu i pokazywanie Wam tego, nie wiem, może jest dla Was nudne. Dla nas na pewno nie jest. No i to jest jedyny sposób, żeby zobaczyć te budowle, ale dajcie znać, bo naprawdę jestem ciekawy, jak Wam się to ogląda. Przed Wami pawilon cesarzowej. No i nic dziwnego, że Gabi tam stoi. Robi wrażenie. Rozmiar taki, jak ja bym chciała. Jak to my lubimy mówić, jest niesamowite. Jak już sobie wyjdziecie z tej głównej części, gdzie są sale króla, gdzie są sale tronowe, sale królowych, pamiętajcie, że to jest nie koniec. Tu wszędzie dookoła macie parki, macie ogrody. Tam też są jeszcze inne budynki, które możecie bez problemu zwiedzać. Pamiętacie, jak się Was pytałem jakiś czas temu, czy lubicie zwiedzanie takich pałacy? To zgadnijcie co? Poszliśmy do kolejnego pałacu. To jest śmieszne, bo ten pałac graniczy z tamtym pałacem. Stwierdziliśmy, że wejdziemy, bo czemu nie. Bilet kosztuje 1000, czyli tak de facto ze 3 zł, więc to już w ogóle jakby szkoda by było nie wejść. A ja Wam teraz dam znać, dlaczego ja nie mówię, jak one się nazywają, bo one się nazywają tak. Także słuchajcie, sorry, ja nie potrafię tego przeczytać, a nawet jakbym przeczytał, to bym przeczytał źle, a jakbym pewnie zapamiętał, to też pewnie bym coś przekręcił. Także przepraszam serdecznie, będziemy Wam tutaj dodawać na mojej na przykład czarnej koszulce napis kolejnego pałacu. Z tego pałacu przepięknie widać naszą dzielnię, czyli tam, gdzie jest wieża. Widać też to bardziej biznesowe centrum miasta, ale musimy Wam powiedzieć, że sam pałac wygląda naprawdę interesująco. Te budynki są bardzo fajnie zachowane. Są też w takiej większej odległości od siebie, co też jest lepsze do, wiecie, opowiadania o tym, patrzenia na to i robienia jakichś tam shotów. Także mamy tak zwane wysokie oczekiwania. Słuchajcie, na pewno mnie uwierzycie, ale historia tego pałacu jest zupełnie inna niż innych pałaców. Tak naprawdę to nieprawda. Tak naprawdę to zostało zbudowane w XV wieku.
1418 roku jako rezydencja dla króla na emeryturze. Później przyjechali Japończycy 1592-1598, zniszczyli. Później początek XVII wieku, 1616, Koreańczycy odbudowali. Później pożar, przyszedł wiek XX, znowu przyszli Japończycy, no i znowu zaczęli mącić. Ale jest jedna rzecz, która jest wyjątkowa. Mianowicie Japończycy postanowili, że z tego pałacu, z tego kompleksu pałacowego zrobią zoo. I to jest rzeczywiście coś, co jest niesamowite. Planowali zrobić zoo na bazie zoo tokijskiego, czyli zoo w parku Ueda. I taki hint dla Was, jak jeszcze nie oglądaliście naszej serii z Japonii, to my tam byliśmy. W Ueno Zoo. Tak sobie siedzimy tutaj i chillujemy i generalnie zastanawiamy się i nie możemy doczytać, czy Japończycy wybudowali w końcu to zoo, czy nie. Ja słyszałem, chociaż nie jestem pewien, czy to jest prawda, że oni chcieli, więc wyburzyli, założyli ten ogród botaniczny i tutaj rzeczywiście było sporo tych kwiatów różnego rodzaju, ale o zwierzętach absolutnie nic nie wyczytałem. Okej, czyli chyba zoo nie było, ale nie zmienia to faktu, że Japończycy wyburzyli ten pałac, a teraz jest odbudowany i naprawdę świetnie się tutaj siedzi. Wchodzimy do środka i też możecie zauważyć, że ten pałac jest delikatnie inaczej zbudowany, bo tutaj nie ma takich wielkich placy, nie wiem, wycofuję się z tego, tylko bardziej jest miejsce wewnątrz. I oczywiście my zaraz wejdziemy na taki plac, ale to było wszystko zrobione z rozmysłem, bo tak w dużym skrócie królowi brakowało miejsca w jego głównym pałacu, a wszyscy chcieli tam siedzieć. No to król stwierdził, no dobra, zbuduję pałac obok tego pałacu, to będą mieli blisko, ale nie będą mi siedzieć na głowie. No i taka jest oto historia. To jest już nasz trzeci pałac, który odwiedzamy i trzeci raz zastanawiam się, jak te pałace tak naprawdę wyglądały, jak tutaj ci cesarzowie, królowie urzędowali. Czy tutaj była taka betonoza, a raczej kamienioza, czy jednak było tutaj bardziej zielono? Nie wiem. Jeszcze przypomniała mi się jedna ciekawostka, jak pokazywałam numer 3, my pokazujemy w tą stronę, natomiast w Azji pokazuje się zupełnie w drugą stronę. To jest też naprawdę ciekawe. Ta informacja jest wręcz fascynująca. Kolejną ciekawostką jest fakt, że ten pałac jest otwarty po zmroku. Fascynująca. Wow, aż do 9. Wow. I jak król przez środkowe drzwi. Ja właściwie jak królowa. Wychodzimy. Porządne przygotowanie to podstawa. Gabi zaprosiła mnie do świątyni konfucjańskiej, bo w takiej jeszcze tu nie byliśmy i wiecie co? Nie sprawdziła, czy będzie otwarte. Ja mam wrażenie, że role się odwracają. Po prostu byliśmy w tamtym pałacu i patrzę, o, tu obok jest fajna świątynia, to idziemy. I wiecie jak to jest. Okazało się, że trzeba świątynię obejść dookoła 1,5 kilometra. Jak doszliśmy, obeszliśmy te oto mury, okazało się, że ostatnie wejście było o 16:40. Także idziemy szukać kolejnej. Wchodzimy teraz na kolejną taką znaną zakupową ulicę. Ulica nazywa się Insadong. No ale jeszcze jest za wcześnie chyba, bo street foody jeszcze nie do końca rozłożone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części tej ulicy. Idziemy sobie dalej, ludzie się rozkładają. Ze street foodu spotkaliśmy już tościki, naleśniki, owocki. No i zaczynają się kosmetyki. Tego z pewnością będzie tutaj najwięcej. No ja przyznam szczerze, jestem lekko zawiedziony, bo naprawdę liczyłem na to, że ta dzielnica będzie porównywalna do tej, która jest zaraz koło nas, ale ta koło nas zdecydowanie bardziej tętni życiem, więc chyba na wieczory będziemy jednak wpadać tam. Tu ulica się lekko zwężyła,
Zaczynają się jacyś uliczni Grejkowie. Tutaj rzeczywiście zauważyliśmy, że to jest bardziej taka ulica z pamiątkami, z takimi zakupami, żeby coś sobie z Korei przywieźć. Ale nadal mnie nie porywa. Nadal wydaje mi się, że ta nasza jest zdecydowanie lepsza. No to jak lump wygląda, no dosłownie. A może to jest lump? Czemu w sumie nie? Nie wiem, czy to pora, o której przyszliśmy, czy po prostu ta ulica zawsze tak wygląda, ale jak dla mnie trochę jest za mało atrakcji takich, jakich ja lubię. Dotarliśmy do świątyni. Jak widzicie, świątynia przepięknie już przystrojona. Idziemy zobaczyć, czy można do niej wejść. Założę się, że to wszystko świeci w nocy, więc w nocy to dopiero musi robić wrażenie. W dzień to trochę takie, wiecie, plastikowe, ale nadal uważam, że jest to weselsza religia niż ta, która dominuje u nas. Jesteśmy pewni, że tu będzie niedługo jakaś ostra impreza. To naprawdę będzie się tu działo, bo słuchajcie, tak jak oni to przystroili, tak to jeszcze nie widziałem, nawet na Nowy Rok. Wyczytaliśmy, że oni tak się stroją, wszystkie te świątynie, bo niedługo są urodziny Buddy. Także wiecie, tak jak my byśmy świętowali urodziny Jezusa. Wydaje mi się, że będzie na bogato. Patrzcie, jak to wygląda od góry. Przepięknie, jak taki dywan. I to jeszcze z napisami, ze wszystkim. Super. Dużo wam nie pokazaliśmy ze świątyni, bo tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje, a w środku jeszcze akurat mają modły, także szybko z przyczajki tylko nagrałem, żebyście widzieli, jak to wygląda. My tymczasem lecimy dalej, pójdziemy sobie coś zjeść i będziemy powoli zbierać się na naszą dzielnię. Patrzcie, tylko wchodzimy do metra. Tutaj metro jest bardzo głębokie i teraz powiemy wam dlaczego. Ano dlatego, że jak mówi ten czerwony znak, metro ma również funkcję schronu. Tak się składa, że z sąsiadami się za bardzo nie lubią, więc muszą mieć jakieś zabezpieczenie. No i wylądowaliśmy na naszej ulubionej dzielni. Będzie jedzone, postaramy się zjeść coś dobrego, ale musimy znaleźć knajpę, która to oferuje. No i cóż, jak znajdziemy, to wam pokażemy. Idziemy i Gabi nie może znaleźć knajpy. Tu jest jakaś taka, tylko pytanie, czy tu dają to, czego my chcemy. My chcieliśmy zjeść kurczaka galbi i dokładnie coś takiego zjemy. Dokładnie zjemy to, czyli tak zwane half and half. 2 rodzaje kurczaka i do tego ser. No i oczywiście do tego zamówiliśmy ryż. Zaskoczenie numer 1. Myśleliśmy, że dostaniemy to upieczone, a my mamy sami sobie to upiec. No dobra, chyba co jakiś czas pani będzie podchodzić i nam to mieszać, także nie umrzemy. I standardowo kapusta, kimchi i metalowe płaskie pałeczki. Tego na pewno zwolennikami to my nie jesteśmy. Jedzenie już się robi, bardzo paruje i pachnie tak aromatycznie, że mnie już ślinka cieknie. Dlatego wzięliśmy sobie przystawki i zajadamy się kimchi. Prawdziwa koreańska, prosto z Korei, bardzo ostra, ale też... Jedzenie już gotowe. Właśnie przegroda nam schodzi i będzie wsypywany serek razem z kukurydzą na środek. I tak będzie wyglądać nasze danie. Pani powiedziała do nas coś po koreańsku i sobie poszło, więc zakładamy, że powiedziała smacznego, że gotowe. Gabi, startuj. Startuję czy nie, Marory? Oj. Bierę pierwsze. Trochę gorące, więc musicie chwilę poczekać. A teraz mała demonstracja, jak to się je, więc bierze się kawałek mięska, moczy się go trochę w serku i wkłada do buzi. Muszę przyznać, że jedzonko jest naprawdę pyszne. To jest trochę ostre, to jest mniej ostre, ale jak się to wszystko razem zmiesza i jeszcze weźmie się troszkę ryżyku i jakiegoś kimchi, jest rewelacja. Pani do nas przyszła, bo zobaczyła, że jemy biały ryż i mówi, ale chwila, wy to możecie zrobić sobie na patelni. I zrobiła nam na szybko taki fried rice. Mega.
Już pojedliśmy, byliśmy na przepysznym jedzonku. Mamy nadzieję, że Wam się spodobało. Bardzo polecamy tą knajpę. Jak zapamiętamy, to dodamy gdzieś jej nazwę. Na tymczasem co? Będziemy się z Wami żegnać, bo już jak widzicie noc nas zastała. Także dzięki wielkie. Mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał. Mamy nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz i lajka. A my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.